Mam FOP w Ukrainie, jakie podatki muszę zapłacić tutaj w Polsce? Tak naprawdę podatki powinny być płacone w Polsce. Co w takim razie robić? Wyłączyć odpowiedzialność podatkową w Polsce. Mówię, to jest możliwe. Gdybyśmy nie wykazywali tych dochodów w Polsce, to i tak może dojść do sytuacji, w której Urząd Skarbowy zapyta o te rzeczy. I tutaj może być niemiło. Сейчас вы посмотрите видео в оригинале на польском языке, потому что в некоторых моментах важно каждое слово. Но если ваш польский еще не идеальный, то специально для наших спонсоров мы перевели это видео на русский язык. Начинаем смотреть выпуск. Мы начинаем для вас новую рубрику. Это разговоры с польским юристом и адвокатом. И это важно, потому что наш канал About Польша несет такую просветительскую часть работы, где мы хотим вас научить правильно, легально жить и делать бизнес в Польше. Сегодня с нами Тимотеуш, адвокат, юрист, польский юрист, где мы будем говорить на польском и переведем это все специально для вас на русский язык. Польскую версию вы сможете найти внизу под видео в нашем телеграм-канале, если хотите потренировать польский язык, а мы переключаемся уже на понятный для вас язык. Поехали! Dzisiaj chciałbym porozmawiać na bardzo gorący temat. Rezydencja podatkowa dla obcokrajowców. Mamy największy YouTube kanał na temat biznesu w Polsce i mamy 50 000, tak? I te wszystkie ludzie obcokrajowcy w Polsce. Co trzecia osoba mówi do mnie: hej Staszku, mam FOP w Ukrainie, prywatnego przedsiębiorcę na Ukrainie, jakie podatki muszę zapłacić tutaj w Polsce? Czy muszę płacić te podatki? Więc dzisiaj w tym wideo chciałbym porozmawiać na ten temat. Co w ogóle w Polsce, czym jest rezydencja podatkowa? O co chodzi ogólnie? Czy rezydencja podatkowa, tak w ogóle, to dotyczy, krótko mówiąc, tego, gdzie płacimy podatki, czyli tego, czego nie lubimy robić, ale musimy robić i należy to robić odpowiedzialnie i mądrze. Oczywiście wszystko też zależy od kwestii dochodów, bo jest inna sytuacja, jeżeli mamy umowę o pracę, trochę inaczej, jeżeli mamy działalność gospodarczą i jeszcze inaczej będzie trochę jak mamy spółki. To dla każdego z tych elementów będzie to wyglądało troszeczkę inaczej, ale myślę, że na potrzeby rozmowy znajdźmy taki wspólny mianownik, od którego każdy, mam nadzieję, że po tej rozmowie będzie mógł zastanowić się nad tym, co z tym dalej zrobić. Rezydencja podatkowa, tak jak powiedziałem przed chwilą, to jest miejsce, w którym i państwo, w którym płacimy podatek. Będzie to związane i z Ukrainą, i z Polską, i z Niemcami, i z Hiszpanią, i z USA, i z każdym innym krajem, w którym mamy system podatkowy, czyli pewnie z każdym. I dotyczyć będzie tego, gdzie musimy zapłacić ten podatek dochodowy, bo VAT to jest jeszcze co innego i chyba dzisiaj nie będziemy o VAT-ie rozmawiali, bo to jest trochę bardziej skomplikowane, ale gdzie musimy zapłacić ten podatek dochodowy. Jeżeli chodzi o Polskę, to mamy takie dwie przesłanki, takie dwa elementy, które będą decydowały o tym, czy podatek będziemy płacili w Polsce, czy też w innym kraju. Po pierwsze, jeżeli cudzoziemiec przebywa powyżej 183 dni w skali roku w Polsce, jest on zobowiązany do tego, aby płacić w Polsce podatek. I drugi element, jeżeli centrum życiowe i gospodarcze, ale życiowe rozumiane jako takie rodzinne, jako życiowe, czyli w znaczeniu, że tu mamy przestrzeń, tą taką naszą podstawową albo bazę wypadową, tak? Niektórzy też przedsiębiorcy mówią do innych miejsc, albo też tu mamy ulokowane główne nasze spółki, albo na przykład spółkę matkę w holdingach podatkowych, no to będzie świadczyło o tym, że podatek też musimy zapłacić w Polsce. W związku z czym mamy te dwa elementy, od którego jakby należy zacząć rozmowę, które determinują, czy będziemy płacili tutaj podatek, czy też nie. Możemy wziąć taką pierwszą sytuację, kiedy masz działalność tutaj w Polsce, działalność gospodarczą, masz, po prostu pracujesz tutaj, tak, w Polsce i też masz jednoosobową działalność na Ukrainie. Co w takim razie robić? Gdzie płacić podatki? No właśnie. Na pewno nie i tu, więc to byłoby najgorsze rozwiązanie. Bo na Ukrainie tak czy siak musisz zapłacić. Nie masz w ogóle innego wyjścia. Nie pracują te różne umowy między Polską a Ukraińską. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. No, na Ukrainie to 100% nie działa.
To znaczy tak, sytuacja jest troszeczkę bardziej złożona, bo po pierwsze mamy zawsze przepisy kraju, w którym mieszkamy, czyli polskie. Oprócz tego będziemy mieli przepisy unijne, będziemy mieli też przepisy kraju trzeciego dla Polski, ale na potrzeby rozmowy Ukrainy i umowę pomiędzy tymi dwoma państwami dotyczącymi właśnie unikania podwójnego opodatkowania. I teraz... Niezależnie od tego, nawet umowa polsko-ukraińska również mówi o tym, że podstawowym kryterium do tego, gdzie płacimy podatek, będzie ten dochodowy, będzie zależał od miejsca przede wszystkim zamieszkania i centrum życiowo-biznesowego. Czyli może być taka sytuacja, że możemy mieć działalność gospodarczą na Ukrainie, ale płacić od tego podatki w Polsce. I teoretycznie umowa zawarta pomiędzy rządami Polski i Ukrainy również wskazuje na tym, że jeżeli ktoś mieszka przez cały czas w Polsce, jeżeli również tutaj ma swój ośrodek życiowy, tu mieszka z rodziną, tu ma swoje mieszkanie, czy różne inne, jest jakby na stałe związany, a mimo wszystko ma FOP w Ukrainie, to i tak z rozumienia polskiego i Polski Urząd Skarbowy może wszcząć takie postępowanie celem wykazania tego, że tak naprawdę podatki powinny być płacone w Polsce. I umowa to reguluje. Faktem jest, że no nie jest częstą sytuacją, bo co do zasady większość przedsiębiorców woli, jak już to płacić podatki w Ukrainie, bo są niższe trochę. No tak. I po prostu nawet nie wykazywać te podatki tutaj w Polsce. W sensie, że ten dochód. I tak, ale jeżeli ktoś zaczyna osiągać większe dochody, tak, nagle się okazuje, że mieszkając tutaj nabywa mieszkanie, drugie mieszkanie, albo kwestia samochodów, czy w ogóle no, kwestia inwestycji, to Urząd Skarbowy się może zainteresować, a skąd są te środki. Jeżeli ustali, że one pochodzą z FOP-u, bo jeżeli będzie kwestia spółki, to jest jeszcze troszeczkę inaczej, ale przy FOP-ie, jak ustali, że są to dochody stamtąd, to na tym etapie Urząd Skarbowy może powiedzieć, wyjaśnione jest jakby legalne źródło dochodów, ale urząd może zapytać, dobrze, a na rzecz kogo są świadczone głównie te usługi. I może zacząć wnikać w to i stwierdzić, że już niezależnie od wszystkiego i tak od tego podatek powinien być zapłacony w Polsce. Umowa pomiędzy Polską a Ukrainą będzie też dotyczyła kwestii branż, to znaczy czego dotyczy na przykład prowadzona działalność, bo jest możliwość taka, że na przykład część podatku będzie zapłacona na Ukrainie, a część w Polsce, bo może się okazać, że na przykład w Polsce będzie to opodatkowane podatkiem 19%, w Ukrainie 9%, my 9% musimy zapłacić w Ukrainie, a 10% w Polsce. Więc to nie jest takie, nie ma takiego jednej odpowiedzi na każdą sytuację, natomiast nawet na bazie tej umowy może być tak, że mimo wszystko te podatki powinny być płacone w Polsce i również Ukraina powinna tą kwestię uwzględnić. I ja myślę, że 80% naszych klientów muszą płacić tutaj podatki, więc dalej możemy porozmawiać, w jaki sposób to lepiej poukładać, tak, tą sytuację. Znaczy, czy muszą, czy nie muszą? Jeszcze dodam może jedno... Może nie. Dodam jedno słowo. Będzie to oczywiście zależało od różnych czynników, ale na przykład... Programiści na przykład. Myślę, że w ogóle, no tak, ale IP Box i myślę, opodatkowanie programistów w Polsce jest szalenie korzystne, biorąc pod uwagę niski podatek i to raczej myślę, że jest jeden z ciekawszych inicjatyw rządu. Nawet miałem okazję, co ciekawe, rozmawiać o tym na Web Summicie w Lizbonie i teraz w przyszłym miesiącu lecę do Rio de Janeiro na Web Summit, gdzie też będę właśnie na temat IP Boxu i tych kwestii opodatkowań. Prezentować? Prezentować nie, ale rozmawiać w pewnych gdzieś kręgach przy okazji kwestii sztucznej inteligencji, ale związanym z IT. Ten IP Box w Polsce jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, właśnie generującym i zapraszającym do tego, aby rozliczać się w Polsce na bardzo korzystnych warunkach, nawet w sytuacji, w której nie wszystkie te elementy z definicji takiej typowo prawnej, o której powiedziałem. Możemy wziąć taki case. Programista, który wyjechał z Ukrainy w momencie wybuchu wojny, ma ten FOP, jednoosobową działalność na Ukrainie i teraz mieszka tutaj w Polsce. No i właśnie on chce zdecydować, czy po pierwsze pokazać te dochody, jeżeli tak, to ile muszę zapłacić i czy w ogóle jest sens otwierać tutaj na przykład jednoosobową działalność i zamknąć na Ukrainie tą działalność.
I znowu wszystko będzie troszeczkę zależało od okoliczności, ale od skali zarobków i tego i kwestia na przykład ponoszenia kosztów. Natomiast wydaje się, że ktoś, kto ma skorzystać z IP Boxu, to musi mieć założoną jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce. To znaczy nie rozliczy, żeby w ogóle myśleć o tej formie opodatkowania, to i tak musi być działalność. Druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że jeśli ktoś wiąże w ogóle swoją przyszłość z Polską, albo przynajmniej w jakiejś takiej perspektywie, na przykład 5 czy 10-letniej, to i tak to rozwiązanie wydaje się korzystne. Po pierwsze, rezydent podatkowy zyskuje określone uprawnienia. Po drugie, kwestia płacenia podatków przy kwestii pobytowych również ma określone znaczenie. Będzie miało to też znaczenie na przykład przy staraniu się o kredyt na zakup, na zakup nieruchomości, kredyt na rozwój firm, czy cokolwiek. Jeżeli będziemy mieli zarobki w ogóle zagraniczne, nie tylko w Ukrainie, ale w innych państwach, banki zupełnie inaczej na to patrzą. Jeżeli natomiast mamy działalność, którą prowadzimy tutaj, to dla zdolności kredytowej, dla tych wszystkich aspektów budujemy swój wizerunek i budujemy swoją pozycję finansową w negocjacjach i w rozmowach z instytucjami finansowymi, co wydaje mi się dosyć mocno istotne. Raczej rekomendowałbym przy wykonywaniu tych kontraktów przejście na to, aby zostać się rezydentem podatkowym w Polsce, co wystarczy złożyć stosowne oświadczenie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania naczelnika urzędu skarbowego, otworzyć działalność w Polsce i w przypadku informatyków korzystać z IP Box. A jeżeli on nie chce, jeżeli po prostu ma ten dochód na Ukrainie, ale chce po prostu go w picie, w swoim rocznym picie pokazać. W Polsce? W Polsce, tak. Tylko żeby w Polsce odprowadzić ten podatek, to trzeba mieć też rezydencję podatkową, bo w tym momencie mamy do czynienia z kimś, kto jest rezydentem podatkowym w Ukrainie, jest nierezydentem w Polsce, płaci podatek w Ukrainie i jednocześnie miałby z tego tytułu, chciałby wykazywać podatek w Polsce. Tylko tak, pytanie, że jeżeli przebywa powyżej 183 dni, przebywa, no to siłą rzeczy siłą rzeczy staje się zobligowany do tego, aby wykazać te dochody, które otrzymuje, zapłacić należny podatek w Ukrainie i jeśli by się okazało, że ten podatek w Ukrainie jest niższy niż ten, który by zapłacił w Polsce, różnicę zapłacić w Polsce i taka możliwość też jest. Jeżeli natomiast chodzi o kwestię ryczałtu, to pamiętajmy, że w Polsce też jest możliwość płacenia ryczałtu, ale nie każdy może, bo zależy jest to od branży, zależne jest to od kwoty otrzymywanych przychodów, czyli od wysokości faktur, które są opłacane. Będzie to zależało od tego, czy chcemy rozliczać koszty uzyskania przychodu, czy też nie. Tam, gdzie świadczymy usługi przeważnie w rozumieniu intelektualnym, może tak się wyrażę, wiadomo, że tych kosztów uzyskania przychodu, jak nie mamy pracowników, one będą nieduże, w przypadku firmy będą większe. A więc trzeba sobie dobrze przekalkulować i zastanowić się, jaką firmę chcemy, jakie będziemy świadczyli usługi, no i co będzie w jakiejś szerszej, czy tam dalszej perspektywie dla nas korzystne. Ale tak jak mówię, jeżeli mamy, to taka pierwsza lampka powinna się zapalić już przy kwestii rozliczeń. Jeżeli ktoś przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni i tutaj realnie ma swój biznes i swój ośrodek życiowy. No dzieci na przykład. Tak, to niezależnie nawet jakbyśmy nie wykazywali tych dochodów w Polsce, to i tak może dojść do sytuacji, w której Urząd Skarbowy zapyta o te rzeczy. Szczególnie jeszcze na przykład, jak będzie to połączone z wnioskiem o 800+. Czyli teraz mówimy o nieoczywiste porównanie i nieoczywisty przykład, ale przy wszystkich świadczeniach, które otrzymujemy ze strony państwa, pamiętajmy o tym, że państwo może zweryfikować różnego rodzaju kwestie, w tym nasze dochody, przy okazji jakby otrzymywanego świadczenia, ale może chcieć uzyskać właśnie informacje o pozostałych elementach. Natomiast zawsze, co też taka jest moja w praktyce rekomendacja moja może być taka, że ta współpraca między Polską a Ukrainą w tych sytuacji takich mniejszych działalności, to nie jest coś, czym Urząd Skarbowy zajmuje się na co dzień. To się oczywiście pojawia czasami, natomiast nie jest tak, żeby specjalna komórka w Urzędzie Skarbowym wyznaczona do tego, żeby sprawdzać, czy obywatele Ukrainy mają FOB, czy nie mają. Nie. Ale jak zaczyna się kwestia zakupu nieruchomości, to pamiętajmy o tym, że zawierając jakąkolwiek umowę u notariusza, odpis tej umowy trafia do Urzędu Skarbowego. I nie wiem, czy o tym wszyscy wiemy, czy nie wiemy. Natomiast odpis każdy, bo jest podatek PCC, ale odpis każdej umowy trafia do Urzędu Skarbowego. I Urząd Skarbowy patrzy tak, nie mam dochodu w Polsce,
nie mam informacji o zadeklarowanym wwozie określonych pieniędzy przez granicę, a mam na przykład zakup nieruchomości z wkładem własnym 400 000 złotych. I w tym momencie znak zapytania, no to zaczynamy sprawdzać, na jakiej to było podstawie i wtedy możemy wejść w spiralę postępowań z urzędem, bo wtedy on zacznie już dokładnie sprawdzać, gdzie my płacimy podatki. Oczywiście weźmie pod uwagę umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, zwróci uwagę, że to, co było zapłacone na Ukrainie, to nie może być dochodzone w Polsce, ale jak ustali, że więcej powinno być tutaj, to razem już z odsetkami i z potencjalnymi karami dodatkowymi może naliczyć. Zapłacić. I jeżeli coś właśnie dojdzie do Polski, to w jaki sposób muszę te podatki płacić? Czy przez skalę podatkową, czy to jakiś inny PIT, na przykład 19%, inwestycyjny PIT, nie wiem. Ale wszystko będzie zależało od tego, jakie mamy przychody. Jeżeli przechodzimy na polską działalność gospodarczą, no to tutaj mamy wachlarz różnych możliwości. Jeżeli natomiast będzie to kwestia dochodów uzyskiwanych za granicą, a będziemy mówili o PIT-cie, no to wejdziemy raczej w skalę ogólną, bo kwestia dodatkowych możliwości, jak na przykład być na podatku liniowym 19%, czy ryczałtu, czy na karcie podatkowej, są to rozwiązania, które my musimy deklarować. A podstawowym rozwiązaniem będzie wtedy kwestia związana ze skalą podatkową, która na początku przy niedużych dochodach będzie wynosiła 12%, ale wiemy o tym, że po przekroczeniu kwot wchodzimy już na kwotę 32% i tutaj może być niemiło. No i tu się pojawia problem, bo na Ukrainie te wszystkie przedsiębiorcy zarabiają powiedzmy rocznie 500 000 złotych, mniej więcej, tak? I 400 000 złotych. No i z tego, co rozumiem, jeżeli po prostu masz FOP na Ukrainie, chcesz to wszystko legalnie zadeklarować, tak, tutaj w Polsce, to musisz w takim razie zapłacić 12% do 120 000 złotych. A do więcej, a później od 120 000 musisz już płacić 32%. Dokładnie tak. I to podatkowo wyjdzie bardzo duży podatek troszeczkę dochodowy. więcej niż na Ukrainie. No to już na pewno więcej, a spójrzmy, że w I analogicznym... czy mamy wyjście w ogóle z tej sytuacji? To znaczy tutaj jest element też taki, czy na przykład, i to można wykazywać w postępowaniach, bo już nieraz to też wykazywaliśmy, że kwestia pobytu w Polsce dla obywatela Ukrainy prowadzącego działalność gospodarczą, bo nie mówimy o umowach o pracę czy umowach zlecenia, tak, teraz tylko bo to jest o tym, może być sytuacja, w której będzie płatność tylko i wyłącznie podatków w Ukrainie, wskazując jednocześnie, że dany przedsiębiorca po zakończeniu konfliktu zbrojnego, bo też pamiętajmy, że mamy sytuację taką, w której dana osoba może mówić tak, ja na chwilę obecną nie mogę wrócić na Ukrainę, bo jest konflikt, jak się ten konflikt skończy, ja od razu wracam, czyli mamy w tym momencie tą taką czasowy tylko pobyt w Polsce, on jest przymusowy, i w tym momencie może to stanowić obronę przed tym, aby stać się rezydentem podatkowym w Polsce i żeby płacić podatki tutaj. Ale jeżeli kupimy nieruchomość w Polsce, to już nie możemy, jesteśmy tutaj razem z rodziną, to już nie możemy wykazywać, że ja od razu po skończonym konflikcie wracam, sprzedaję mieszkanie i tak naprawdę bo nie będę to już nie brzmi. To już nie brzmi. Tak myślę, że nawet na logikę, tak, słuchając, że to nie jest coś, co Urząd Skarbowy weźmie pod uwagę? Nie weźmie. Natomiast w sytuacji, w której ewidentnie jest tam prowadzona działalność gospodarcza, na przykład może być tak, że w ramach FOP-u jest przedsiębiorstwo, bo wiadomo, że inne usługi będzie świadczył nawet online księgowy, inne będzie świadczył prawnik, czy jakiś doradca inwestycyjny, a inny ktoś, kto ma warsztat samochodowy, czy salon samochodowy, czy małą fabrykę, tak? Nawet jeżeli chodzi o formie FOP. Tutaj nie miałbym problemu z wykazaniem tego, żeby mimo wszystko podatek został tylko i wyłącznie po stronie ukraińskiej i na podstawie umowy między Polską i Ukrainą wyłączyć odpowiedzialność podatkową w Polsce. Mówię, to jest możliwe. Diabeł tkwi w szczegółach. Będzie zawsze pytanie, jaki to jest rodzaj działalności, jacy są kontrahenci, jaki jest charakter przebywania w Polsce. No i na tej podstawie dopiero można pewien ten scenariusz
do tego, jak najmniej podatków zapłacić, tworzyć. Próbowaliśmy rozmawiać na ten temat z księgowymi, więc no nie dają rady, tak? Mówią, że nie wiadomo, ile ty musisz zapłacić, gdzie, ja nie wiem, gdzie ty musisz to płacić. Więc co w takiej sytuacji możemy zrobić? Do kogo musimy iść? Robić na przykład tą indywidualną interpretację przez podatkową, czy iść do ciebie i robić jakąś interpretację, kombinację? Przede wszystkim trzeba wiedzieć, co robić i trzeba cokolwiek pozyskać w kontekście informacji, a w przypadku wątpliwości działać, bo na pewno adwokat, doradca podatkowy są to miejsca, w których w sytuacji, szczególnie jak uzyskujemy przychody, tak, i mamy pieniądze, no to jest moment, w którym trzeba się nad tym zastanowić. Jest kilka rozwiązań, dlatego że, tak jak powiedziałem, jeżeli oczywiście interpretacja podatkowa jest najbezpieczniejszą formą tego, żeby wiedzieć, w jaki sposób się rozliczać, choć czasami lepiej nie znać odpowiedzi. Bo jeżeli otrzymamy odpowiedź, z którą oczywiście jest cały tryb odwoływania się od interpretacji, ale jeżeli Urząd Skarbowy stwierdzi, że nawet w sytuacji, w której ktoś posiada fabrykę w Ukrainie, nawet jeżeli wykażemy w tej interpretacji, choć to, że jesteśmy tutaj tylko czasowo, mieszkamy tutaj razem z rodziną, wynajmujemy mieszkania, ale tak naprawdę my jesteśmy tutaj tylko z uwagi na sytuację polityczną, a w momencie zażegnania konfliktu wracamy do domu. Moim zdaniem no ciężko byłoby uzyskać interpretację, która by wskazywała na obowiązek płacenia podatków, ale wiemy o tym, że akurat w tego typu sytuacjach urzędy skarbowe stosują interpretację zawężającą. Zawężającą, czyli wszystko, co możliwe, żeby było opodatkowane w Polsce, powinno być opodatkowane tutaj. Interpretacja podatkowa jest dobrym rozwiązaniem. Dobrym rozwiązaniem jest też to, że w sytuacji, w której Urząd Skarbowy pyta nas o te kwestie, żeby faktycznie to razem z adwokatem czy z doradcą podatkowym analizować, tak żeby udzielić odpowiedzi, tak żeby wyjaśnić te elementy i wiedzieć na przykład, że w momencie, w którym zaczynamy dokonywać jakichś ruchów inwestycyjnych w Polsce, no to trudno będzie wykazać, że my nie jesteśmy związani z tym krajem. Jednocześnie mówię, będąc, to pamiętajmy, że jakie są te dwie pierwsze podstawowe zasady bycia rezydentem. Powyżej 183 dni w Polsce lub, czyli to nie musi być łącznie albo 183, albo że moje centrum życiowe i gospodarcze jest tutaj, bo mogę przybywać mniej, a mieć wszystkie firmy w Polsce. No i wtedy Urząd Skarbowy powie tak, że jeżeli w takiej sytuacji, to też w Polsce ta rezydencja podatkowa jest. To nie jest, faktem jest, że urzędy nie do końca wiedzą też w jaki sposób to interpretować, z prostej przyczyny, że na przykład jeżeli mamy, tak jak rozmawialiśmy już dzisiaj o ryczałtach, systemy podatkowe są bardzo różne. Różnią się procentami, sposobami odliczeń. No moglibyśmy dużo czasu poświęcić, żeby o tym rozmawiać, więc te umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania, one mają dawać tylko metody, mówić, kiedy ktoś płaci podatek w jednym kraju, kiedy nie płaci w drugim kraju, a kiedy płaci trochę tu, trochę tu. Bo to są takie ogólne... Takie podejście, tak? Tak, to podejście, tak to można nazwać. Ale jak już wejdziemy w szczegóły dotyczące właśnie jak interpretować, jeżeli ja jestem na ryczałcie w Ukrainie, czy ja muszę wchodzić na skalę w Polsce, czy ja może oczekuję ryczałtu. Ale na zasadzie takiej, żeby być równo traktowanym. No bo z jednej strony urząd powie nie, bo my nie jesteśmy od tego, żeby badać, jaka jest forma specjalna w Ukrainie. My idziemy po skali ogólnej, ale będzie to niesprawiedliwe. Skoro mamy taką możliwość, no i tu zaczyna się rola dla prawnika i dla adwokata, żeby wykazywać, że nie można traktować kogoś w sposób mniej korzystny niż to, jakby co wynika zarówno z miejsca, gdzie prowadzi realnie ten biznes, z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, no i też finalnie w kwestii w Polsce, bo żaden urząd nigdy nie przekona i nie będzie miał racji, mówiąc o tym, że podatek trzeba płacić w pełnej wysokości w dwóch miejscach, tak? No tego już nie ma i to w relacjach międzynarodowych funkcjonuje. No i co? I u ciebie można, z tego co rozumiem, kupić taką konsultację, tak? Gdzie można zbadać ten temat. Dokładnie.
tak, no zajmujemy siłą rzeczy, wspierając przedsiębiorców, pomagamy też im w kwestiach podatkowych, mając zespół osób, odrębny dział, który się tym zajmuje, dlatego, że tych zagadnień jest dużo, a w kwestiach podatkowych mamy też dużą zmienność. To niestety jest tak, że mamy te interpretacje podatkowe, są wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i to podejście urzędów bardzo często się zmienia. W Polsce w ogóle prawo podatkowe często się zmienia i to też jest taki problem, że trzeba być cały czas analizować, sprawdzać i weryfikować, ale warto właśnie czasami tak w tych podstawowych kwestiach wiedzieć na przykład w jaki sposób dokumentować te środki, wiedzieć może w jaki sposób inwestować je tak, żeby nie od razu było to związane już z przeniesieniem ośrodka życiowego tutaj, bo przecież można inwestować, tak? Możemy zakupić nieruchomości w różnych miejscach na świecie i co do zasady zasada jest taka, że zysk od korzystania czy wynajmu nieruchomości płacimy w kraju, w którym jest nieruchomość. Tak. No i teraz w sytuacji, w której to tak troszeczkę ten przykład, który najpierw tak oddzieliliśmy, że jest albo tak, to troszeczkę odwrócę teraz go odwrotnie. Mamy sytuację, w której ktoś zarabia, jest faktycznie w Polsce, po zakończeniu wojny zamierza wrócić do Ukrainy, ale zarabiając pieniądze twierdzi tak, ja zainwestuję w nieruchomość, kupię ją, bo chcę ją wynająć. Traktuję to jako biznes. No i czy w podejściu, czy takim nastawieniu można mówić, że to jest jego ośrodek życiowy tutaj na miejscu w Polsce? Uważam, że nie. Czy ktoś ma prawo zarobione pieniądze inwestować w Polsce? Jak najbardziej. Rząd powinien się cieszyć, tak? Że mamy tą sytuację i już nie mamy takiej oczywistej granicy. No i takie jest właśnie prawo podatkowe, upraszczając troszeczkę pewne elementy, że oczywiście nie wszystko zawsze da się, jak coś jest białe, to jest białe, jak jest czarne, to jest czarne, ale są takie elementy, w których planując rzeczy wcześniej, bo oczywiście po wszczęciu już postępowania podatkowego albo w sytuacji, w której urząd już ustala sam pewne rzeczy i później wymierza podatek, no kwestia argumentacji się delikatnie zmniejsza. Ale jeżeli wcześniej planujemy te rzeczy, się zastanawiamy, jak to zrobić, no to mamy pewien wachlarz możliwości, kontrolę nad tym. Ну, супер. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.